Dzień dobry wieczór panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie mówimy o tym, co tam w świecie Gwiezdnych Wojen, komiksów, tak jak najbardziej seriali, nagród filmowych, gier wideo, czyli w skrócie mówiąc, co tam w Hollywoodzie, panie i panowie, o tym pomówimy. Tematów dzisiaj jak najbardziej nie zabraknie, bo jak już mówiłem, czyli będzie o Gwiezdnych Wojnach, bo niby Daisy Ridley ma pozostać długo w Gwiezdnych Wojnach, no ale się okazuje, że Disney anulował termin zaznaczony dla Gwiezdnych Wojen i w to miejsce wskoczyła Epoka Lodowcowa 6. Denzel Washington dołączył do filmu Czarna Pantera 3. Nowy Kapitan Ameryka wciąż nie jest gotowy, kolejne dokrętki, więc po prostu będzie grubo. Nowy film Jima Jarmusza, Ben Stiller dołącza do filmu Farciarz Gilmour, Lady Gaga dołącza do drugiego sezonu Wednesday. Kilka słów będzie o europejskich nagrodach filmowych, a także o Oscarach 2025 oraz o grach, panie i panowie, Half-Life 2, a także Splinter Cell, a właściwie filmie na podstawie tejże gry. No i oczywiście będzie o nowym Predatorze, bo takowy będzie, a na koniec będą jak zawsze shorty. Nie zabraknie też oczywiście cyklu Amazon poleca. Witam bardzo serdecznie, cześć, jest Sasik, widzę, jest Alex, jest Łukasz Ronik, witam bardzo serdecznie. Tutaj widzę na Instagramie jest również ZKS i Nighthawk. ZKS napisał, siema Marcin, właśnie oglądam Wielką Bitwę Potworów, nie wiem czy widziałeś, ale powiem ci, że jest źle i to bardzo efekt jak w Rekinado, a film z 2002 roku. Drogi ZKS-ie, kiedyś taka była piosenka o mój ZKS-ie, no ale nieważne, mniejsza większość. Jeżeli chodzi o film Godzilla, to wszystkie dosłownie filmy były, zarówno te amerykańskie, jak i japońskie, były omówione w cyklu Potworne Filmy. Tam były omówione wszystkie filmy o Godzilli, o King Kongu, o Obcym oraz o Predatorze, także spokojnie możesz sobie taką listę znaleźć na kanale. Witam również Katarzynę Dobek i witam również ciekawego gier Łukasza, panie i panowie. Zanim zaczniemy gadać o rzeczach ważnych, kilka oczywiście spraw porządkowych. Wszyscy, którzy wygrali książki w ostatnich odcinkach i przysłali mi jak najbardziej informacje kontaktowe, te książki już są w drodze. Także biorąc poprawkę na irlandzką pocztę, umówmy się, że dzisiaj jest 17, umówmy się, że do końca miesiąca one dotrą. Jeżeli by książka nie dotarła do ciebie do końca miesiąca listopada, odezwij się, będziemy wtedy działać. Co więcej, kolejna sprawa, panie i panowie, tak, jak najbardziej muszę sobie tylko tutaj odnaleźć to, bo oczywiście wiadomo jak jest. Sytuacja, panie i panowie, jest też taka, że zgadza się, skończyłem dopiero co omawiać w cyklu Kultowe Horrory filmy Dario Argento.
Ale właśnie, ale trzeba wybrać, co będzie później, co omówię później, no i to zawsze zależy tylko i wyłącznie od Was. Pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Przez tydzień prosiłem Was o nadsyłanie propozycji do tego, co będzie omawiane później, więc Wy podesłaliście mnóstwo propozycji, ale cóż, były 4, które były najpopularniejsze i w tym momencie zaraz Wam tutaj wrzucę jak najbardziej link do tego, żebyście mogli sobie spokojnie zagłosować. Kto jeszcze oczywiście tego nie zrobił, kopiuj, wklej, proszę bardzo. Są 4 propozycje od Was. Dzieci kukurydzy, pokazywać mi się tutaj i już jest. Dzieci kukurydzy, Cmentarz dla zwierząt, Ring oraz The Crimson Ghost. Co to oznacza? Że wszystkie filmy w danej serii będą omówione. Nieważne, czy mówimy o tych nowych wersjach, czy o tych sprzed 40-50 lat, wszystko będzie omówione. Tak samo jeżeli chodzi o Ring, zarówno pewnie amerykański, jak i japoński. W tym momencie sytuacja plasuje się w ten sposób, że dzieci kukurydzy 35%, Cmentarz dla zwierząt 24%, Ring 35%, a The Crimson Ghost 6%. Jest 154 głosy, panie i panowie. Ja wam w tym momencie wrzucam na czacie kultowe horrory. Proszę bardzo, wrzucam wam na czacie. Macie i tutaj, i macie oczywiście jeszcze też na Instagramie i możecie głosować. Głosujecie do środy. We środę wyłączam i za tydzień w odcinku na żywo powiem wam dokładnie, który cykl, która seria będzie oczywiście omawiana. Jeżeli, a to się już zdarzało w przeszłości, jeżeli będziemy mieć tak, że jakieś dwie serie będą miały dokładnie tak, na przykład jak w tym momencie, tyle samo procent, to krótka piłka jest. Będą obie omówione w kolejności alfabetycznej, więc akurat tak to jakoś zostanie. Więc panie i panowie, jeżeli tu jest jakaś seria, którą chcecie, ażeby jak najbardziej wygrała, weźcie i udostępnijcie to na swoich mediach społecznościowych, dajcie znajomym, słuchaj stary, wejdź, nie musisz subować, daj tylko kliknij w Cmentarz dla zwierząt, czy The Crimson Ghost i wystarczy mi, dziękuję bardzo. I to będzie wystarczająco, bo wtedy krótka piłka, to będzie tak zrobione. Cześć Dariusz, witam Cię bardzo serdecznie i widzę, że jeszcze dołączył do nas Matt Joker. Witam i o zdrowie pytam. Można byłoby tak rzec. Dobra, kolejna sprawa, panie i panowie. Pytanie do Was. A czemu tak? Ma być pełen ekran. Ja wolę tak, rzeczywiście. Panie i panowie, pytanie do Was. Czy są tutaj osoby, które w październiku, a poza tym w ogóle udostępniają moje materiały na swoich mediach społecznościowych? To jest ważne, panie i panowie, to jest ważne. Czemuż? Otóż październik jest miesiącem udostępniania i jeżeli byłeś albo byłaś oczywiście osobą, która to udostępniała, no to będziemy teraz losowali. Będziemy losowali osobę, która weźmie udział w live'ie charytatywnym, bo już 18 grudnia, sprawdzę jeszcze raz, ale na 99% jestem pewien, że to jest 18 grudzień, a skąd? Chyba 15 grudzień, panie i panowie. 15 grudnia będzie odcinek charytatywny, w którym będziemy zbierali pieniądze jak zawsze na dzieciaczki z Się Pomaga. Już potwierdzono oczywiście udział w konkursie. Są Potwornicka, możecie ją znać oczywiście z Twittera albo chociażby z konglomeratu podcastowego. Jest Rafał z kanału Galeria Horroru, jest Lincoln z wielu różnych kanałów, chociażby tutaj się pojawiał w recenzjach, a poza tym to on też montuje jak najbardziej materiały. Kto się jeszcze pojawi? Wiem, że jeszcze pojawi się Marcin z kanału Halfish, więc rzeczywiście jest zacnie, jest ciekawie, no i w tym momencie może być osoba. Czy udostępniałeś, drogi widzu, widzko, moje materiały w październiku? Jeżeli tak, to wpisz na czacie tak, po prostu tak i będziemy dalej działać. Ja w międzyczasie odpowiem na pytanie. Wiktor się pyta, czy będzie hostel we środę? Wiktor, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ wszystkie 3 filmy Hostel były obejrzane jakieś 2 miesiące temu. Gdzieś tak, że tak powiem. 2 miesiące temu obejrzałem wszystkie hostele, tylko że tak powiem, ostatnimi czasy nie mam ochoty nagrywać. I nagrywam, że tak powiem, tylko i wyłącznie to, co muszę. Na przykład dostałem od Kanal Plus Online możliwość obejrzenia 4. sezonu serialu The Office.pl przed czasem, więc jak najbardziej, więc wziąłem i musiałem, że tak powiem, zrobić recenzję. No wiadomo, zobligowany byłem do tego. Dzisiaj chyba wjechała recenzja Gladiatora 2, a poza tym nie wrzucam nic. Czy będzie? Jest szansa, bo jest rozpisany scenariusz, że tak powiem, na recenzję, jest obejrzane, wszystko są przygotowane ciekawostki, ale nie ma mocy przerobowej. Dobrze, panie i panowie, widzę, że nikt się nie zgłasza, więc
uznajemy, że nie było osób chętnych na wystąpienie w odcinku charytatywnym. Więc ni mniej, ni więcej, panie i panowie, tylko co? Tylko oczywiście przechodzimy dalej i zaczniemy tym razem od Amazon Poleca. Czym jest Amazon Poleca? Otóż co jakiś czas Amazon przysyła mi informacje o najlepszych produkcjach, o bestsellerach, które można gdzieś tam powiedzmy kupić w przystępnej cenie, w dobrej cenie. Ważne, wszystkie te produkcje, które będę Wam prezentował, w sumie oprócz chyba tylko i wyłącznie koncertów, no bo to wiadomo, muzyka nie potrzebuje tekstu, ale wszystkie filmy, ewentualnie seriale, które Wam tutaj prezentuję, mają polską wersję językową. Czy to dialog, w sensie powiedzmy, czy to jest dubbing, czy to jest lektor, czy to są napisy, zawsze jest. I są też to wszystko filmy, które mogę Tobie polecić. Nie to, że wezmę i powiem, o stary, obejrzyj sobie, co ostatnio było. Czekaj, co było ostatnio w bluzganych recenzjach rzeczywiście, który chyba Argento, Dracula 3D. Obejrzyj sobie, warto. Nie. Wszystkie te filmy, które Wam tutaj wrzucam, to jak najbardziej polecam i nie ma takiej opcji, żebym mówił, że jest beznadziejnie, że jest słabo. Więc na tym polega Amazon. Możecie sobie kupić oczywiście te filmy w dobrej cenie, a jeżeli to zrobicie, no to krótko mówiąc, Amazon mi delikatnie mówiąc odpali prowizję i Marcin będzie zadowolony, bo tak z 1000 takich prowizji i będę mógł sobie kupić rower, panie i panowie. Zaczynamy od filmu, no bo wiadomo, bo dzisiaj będzie dużo o Gwiezdnych Wojnach, więc zaczniemy, panie i panowie, od Gwiezdnych Wojen. Tym razem Gwiezdne Wojny Rogue One, czyli Water 1, Star Wars Story. Jest to film na Blu-rayasie w cenie, no wydaje mi się dosyć dobrej, 53,23. Także w porządku. Środa 20 listopada, więc 3 dni byście czekali na ewentualną dostawę. Już wam tutaj w tym momencie wrzucam link na YouTubie, na Facebooku, a także tutaj na Instagramie. Jak najbardziej te linki są również dostępne w opisie, możesz to zrobić późno, tylko jest ważna sprawa, bo o ile teoretycznie jest ich dużo, ale są tylko 3 filmy w tym momencie w tej cenie, więc to jest ważne, jeżeli chcesz takowy film sobie kupić, no to trzeba się pospieszyć i zrobić to w miarę szybko. 53 zł za Blu-rayasa chyba nie jest aż tak rzeczywiście, nie jest chyba rzeczywiście aż tak dużo, przynajmniej tak mi się wydaje. To była pierwsza propozycja ode mnie. Druga, no ten film tak naprawdę, nawet miałem Wam pokazywać swojego czasu koszulkę, bo mam z takowym, ale akurat gdzieś tam się to tak się ciągle zapodziała. Drugi film, panie i panowie, to jest pierwsza część, bo to jest ważne, jest pierwsza część dylogii z 2017 roku, akurat ta, czyli to, panie i panowie, to na Blu-rayasie, na 4K i Blu-rayu, to jest ważne w tym momencie, niby tutaj pokazują, że Blu-ray 94 zł, ale to jest tylko i wyłącznie Blu-ray, jak wejdziecie na 4K, to 4K kosztuje tylko, no chyba trzeba powiedzieć, tylko 96 zł, więc za 96 zł możecie sobie spokojnie kazać Blu-raya, a to już zawsze zapominam, że na tego Instagrama to wkleić, proszę bardzo. Tak więc dobra, rzeczywiście dobry straszak, dobra wersja. Zresztą dzisiaj byliśmy w Waterford, no i tam akurat mieli, i Paryż, znowu nie nazwałeś, i tam akurat mieli bardzo fajne wersje filmowe, także rzeczywiście coś fajnego. I to była druga propozycja. I trzecia, panie i panowie, propozycja jest to właściwie nie tyle film, jak najbardziej, bo akurat tym razem jest to koncert. Jest to koncert bardzo zasłużonego artysty. Kto nie zna, to wstyd po prostu, panie i panowie. Eric Clapton. Eric Clapton, to oczywiście jego koncert w Royal. Pokaż się, nie ma, dobra. W Royal Albert Hall, także spokojnie można sobie to wziąć i kupić. To jest Blu-ray, tym razem za 90 zł i 28 groszy. No tutaj również tylko i wyłącznie trzy płyty są dostępne, więc jak najbardziej, jeżeli chcecie skorzystać, no to musicie się pospieszyć, bo to rzeczywiście jest ważna sprawa. Pamiętajcie, niedługo święta, może akurat jakiś brat albo ktoś potrzebuje, ktoś by chciał i byłoby rzeczywiście idealnie, genialnie tam sobie, panie i panowie, jak to mówiła siostra Anastazja, drogą kupna nabyć. Ale przechodzimy już dalej i zaczynamy od Gwiezdnych Wojen. Tutaj to dopiero się dzieje, tutaj dopiero są jaja, tu dopiero rzeczywiście kabaret, panie i panowie, tutaj się dzieje, że hej, po prostu dużo hej. Otóż Daisy Ridley, przyszłością Star Wars, Rey pojawi się w kilku filmach cyklu. Tak jest rzeczywiście bardzo ładnie podane. A czemu tak? Czekajcie sekundę, zobaczymy, może coś innego da wymyśleć. Nie. Zmienić? Też za małe? Nie. To słabe. Ta opcja słaba. Taka opcja? Nie. No to chyba pozostaje to. No trudno, niech będzie, ale możemy tam zmienić z tyłu, żeby nie było takie, tylko jakieś takie
To nie takie, nie takie. Ja chcę coś w tle, niech sobie śmiga. O, może być, rzeczywiście, dobra, może być, lecimy. Jest to artykuł The Hollywood Reporter, panie i panowie, przetłumaczony przez Filmweb. Niedawna informacja o tym, że Simon Kinberg szykuje nową trylogię rozgrywającą się w świecie Gwiezdnych Wojen, wstrząsnęła fanami. Na przestrzeni lat Lucasfilm ogłosiło już całą masę projektów, z których żaden nie doczekał się premiery, a tylko jeden na etapie jest zdjęciowym, a właściwie już po nich. The Hollywood Reporter opublikował obszerny artykuł, w którym ujawnia stan kinowego uniwersum Star Wars. Panie i panowie, Simon Kinberg to jest ten facet, scenarzysta, który dał nam między innymi, no niestety, chociażby X-Men i Mroczna Phoenix, albo ostatnia Fantastyczna Czwórka, więc po prostu brawo, po prostu spadaj, człowieku. O projekcie Simona Kinberga na razie niewiele wiadomo, poza faktem, że będzie to nowa trylogia. Podobno projekty będą nosić tytuły epizod 10, 11 i 12. Ależ zaskoczenie, naprawdę. Zarazem jednak w sieci pojawiły się doniesienia o tym, że projekt jest na bardzo wczesnym etapie realizacji i w zasadzie nie powinien być jeszcze publicznie ogłaszany. Skoro na bardzo wczesnym, to jak mamy 24, no to może w 27 albo w 8 coś tam się będzie działo. Super, po prostu super. Dlaczego więc tak się stało? The Hollywood Reporter sugeruje, że wszystko sprowadza się do tego, w jakiej pozycji pojawiło się samo studia Lucasfilm. Jak powiedział dziennikarzom The Hollywood Reporter, jeden z rozmówców, Gwiezdne Wojny stały się przedsięwzięciem opartym na nostalgii. Problem w tym, że kończą się sposoby na to, jak tę nostalgię pobudzić wśród widzów. Aktualnie najpopularniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie gdzie tylko się da Rey Skywalker, którą w trylogii J.J. Abrams pojawiła się Daisy Ridley. Jeden film z jej udziałem w reżyserii Shermana Oblichinoya jest już w przygotowaniu. Problem w tym, że aktualny scenariusz niedawno trafił do kosza, a nowy scenarzysta nie został jeszcze wybrany. To są dekle normalnie, tak się nieraz zastanawiałem. Przygotowałem właśnie recenzję Gladiatora i tam rzeczywiście scenariusz był tak koszmarny, tak debilny, że po prostu szkoda gadać. Ale potem sobie pomyślałem, no przecież skoro oni to komuś zlecają, to ten ktoś nie robi tego za darmo, bo na zasadzie, no cześć, ja jestem Marcin Skruch i ja ci napiszę scenariusz za darmo. Nie, no to są grube tysiące, stąd między innymi są takie te budżety pompowane, bo wiesz, jeden scenarzysta na przykład, załóżmy, weźmie 1 000 000, a im się to nie spodoba, dadzą kolejnemu, on to przerobi, weźmie kolejny 1 000 000. Tak 10 scenarzystów, po czym tak jak na przykład Kevin Feige w Marvelu, wszystko do kosza, zaczynamy od nowa, po prostu rewelacja. No ale dobrze, lecimy dalej. Rey ma również pojawić się w trylogii Kinberga, choć plotki krążące po sieci sugerują, że będzie w niej postacią drugoplanową. Ma raczej być mentorem nowej grupy bohaterów, zajmie się więc pozycję, którą w oryginalnej trylogii pełnił Obi-Wan Kenobi. W jakich jeszcze szykowanych produkcjach Lucasfilm Rey pojawi się, tego Hollywood Reporter nie ujawnia, panie i panowie. No i powiedziałbym tak, no już jakiś czas temu Kathleen Kennedy powiedziała, nie, no my już ze Skywalkerami kończymy, tak, jak najbardziej, zrobiliśmy 9. epizod, koniec, kropka, dziękuję bardzo. A tutaj nagle, dziękuję bardzo, ale nie ma takiej możliwości i wywalają z tym wszystkim, nie ma, kononobrz, nie będzie niczego. To mnie akurat rzeczywiście bardzo bawi, bo niby w tym momencie jest jeden wpis, który mówią, o tak, w porządku, super, damy radę, będzie Daisy Ridley i zrobimy wszystko w porządku, a tylko i wyłącznie po to, ażeby panie i panowie kilka dni później wrzucić taki oto artykuł. Disney usuwa z kalendarza film Star Wars. Zamiast tego animacja Epoka Lodowcowa 6 i to po raz wtóry jest The Hollywood Reporter. Bo wiecie, to wszystko się musi oczywiście klikać, tak musi rzeczywiście być. Ta wiadomość chyba nikogo nie zaskoczy. Disney po raz kolejny wycofuje z kalendarza premier zapowiedziane widowisko ze świata Star Wars. Projekt miał trafić do amerykańskich kin 18 grudnia 26, czyli niemalże co do dnia za 2 lata. Miejsce to zajmie ogłoszona niedawno animacja Epoka Lodowcowa 6. Ja cię kręcę, co tam się dzieje? Dobra, co tam się w tym chorym łudzie dzieje? Masakra. Na rok 2026 zapowiedziane były dotąd 2 filmy kinowe ze świata Star Wars. Pierwszy, The Mandalorian and Grogu, zadebiutuje w maju. Drugi miał trafić w grudniu. Domyślam się, że to właśnie ten z Daisy Ridley. Jednak szansa na to, że ten drugi film trafi do kin od dawna większość uważała za zerowe. No widzicie, jak tutaj się pięknie w to wszystko wpasuje mój ulubiony zespół, śpiewając mniej niż zero. Co prawda w przygotowaniu jest kilka widowisk ze świata Star Wars, jednak żaden z nich nie wyszedł poza fazę mówienia o nim. Najbliżej realizacji były 2 projekty. Pierwszy nosił tytuł Dawn of the Jedi, czyli Zmierzch Jedi, i ma go wyreżyserować James Mangold.
Ten co prawda deklaruje, że w przyszłym roku planuje wejść na plan widowiska, ale żadnych konkretów dotąd nie poznaliśmy. No, czyli Tunezja będzie znowuż oblegana. Drugim projektem był film z Daisy Ridley, która miała powrócić jako Rey. No o tym oczywiście projekcie dopiero co wam, panie i panowie, mówiłem. Filmowi o Rey zagraża też dopiero co zapowiedziana nowa trylogia od Simona Kinberga. Ma ona być kontynuacją dotychczasowego cyklu kinowego i wszyscy spodziewają się, że pojawi się w nim właśnie grana Daisy Ridley. Fanom Star Wars wciąż więc pozostaje wyłącznie nowe seriale na platformie Disney+. Słuchajcie, co za bzdura, co za głupota. Ja tak się zastanawiam, naprawdę, ja nie chcę wiele ludziska, ale takie miliony, jakie oni w Hollywood dostają, przecież Star Wars, no to jest najbardziej popularna seria Gwiezdnych Wojen, sci-fi. No oczywiście wiem, ktoś mi zaraz powie, że Star Trek jest w ogóle, to jest super, ale umówmy się, zasięgowo i do pewnego momentu jakościowo Gwiezdne Wojny dużo ciekawsze były, a tutaj oni w tym momencie biorą to i tutaj się nic nie dzieje, nic się nie zgadza. Dostajemy nową wersję za nową wersją. Tak, zgadza się oni oczywiście. Oni lecą na pizzu, na tym, jak to bardzo ładnie było powiedziane, na tej nostalgii, która rzeczywiście no, odgrzewa kotlety. No, bo mieć Mandalorian i Grogu, potem oczywiście Ashoka, czy tam Asoka, jak to woli, i cały czas się dzieje, bo rzeczywiście jest. Zdecydowanie jestem bardziej zainteresowany nową epoką lodowcową, pisze ciekawy gier Łukasz. No oczywiście, że tak. Ja już wiem, że pójdę, no bo pewnie Wiktor będzie bardzo chciał zobaczyć, a poza tym ja lubię. No, piątka nie była najlepsza, ale pewnie tak. No i tak się zastanawiam, dlaczego, jak po prostu, jak nie masz pomysłu, to daj mu umrzeć. Daj mu umrzeć, stwierdzasz, dobra, Skywalkery, czekajcie, mogę pieprznąć? No nie, bo się herbata jeszcze wyleje. Nie masz pomysłu, daj umrzeć Gwiezdnym Wojnom, powiedz spokojnie, dziękuję bardzo, i tak jak było powiedziane, Skywalkery się skończyły, 9, dobra, wymyślamy na nowo, przecież to uniwersum jest cholernie wielkie. Patrzcie, my mówimy tylko i wyłącznie o filmach, tak? Mamy jeszcze oczywiście, że tak, seriale animowane, seriale aktorskie. Mamy oczywiście komiksy, opowieści graficzne, książki, gry wideo. Cholera jasna, tam jest tyle. Ja oczywiście pewnie tutaj Wiktor z Imersji pewnie by się mógł spokojnie o tym rozgadywać, ale rzeczywiście to jest dla mnie głupie, że masz idealnie się pasuje cytat z Siary. Masz kurę znoszącą złote jajka i co, że narobi wąski? Urwałeś kurze jaja. Że po prostu nie potrafisz tego wykorzystać, to jest naprawdę dla mnie szok. Naprawdę, to jest dla mnie szok, ja tego nie ogarniam. Gry, jak najbardziej tej gry, mówi Joker. I to gry nie tylko wideo, a też planszówki. Też mamy różnego rodzaju gry karciane, roleplayingiem i tak dalej. Tego jest po prostu tyle, że naprawdę to się wszystko chowa, a ta baba jedna z drugim osłem jakimś normalnie nie potrafią tego wykorzystać. To jest dla mnie chore, to jest dla mnie głupie, to jest po prostu dla mnie bzdetne. Jurek Piechota pisze, nie mają pomysłu na cykl, z jednej strony ile można o Skywalkerach, z drugiej mamy Rey, bez charyzmy i seriale szorujące po dnie z nielicznymi wyjątkami. No tak, trzeba się zgodzić, bo rzeczywiście o ile Andor nas intryguje, tak, ale Andor jest to jest wyjątek dla mnie z tego względu, że to jest serial utrzymany w świecie gwiezdnowojennym, ale on tak naprawdę stylistycznie z Gwiezdnymi Wojnami nie ma nic wspólnego. Wiesz, no nie bez kozery wrzuciłem wam dzisiaj w cyklu Amazon poleca Gwiezdne Wojny Łotry 1, bo to jest jak dla mnie najlepsza produkcja z tych wszystkich, które ostatnio wyszły. Czyli mieliśmy 3 części oczywiście z nurtu głównego, czyli 7, 8, 9. Mieliśmy Rogue One, czyli Łotr 1 i mieliśmy Hanna Solo, który po prostu był totalnym nieporozumieniem i w ogóle bzdetnym filmem. Ale tutaj rzeczywiście w tym momencie koniec. Luke się skończył, masz Rey, miało nie być o Skywalkerach, ona okej, jest cały czas Rey Skywalker, no ale nie sam jakoś powiedzmy będzie. Ale zostaw tego Vadera w spokoju. Już nie chcemy więcej Palpatina, Luke, Game Over, Obi-Wan i tak dalej. Lecą na pizzę, oczywiście na nostalgii. Serial o Obi-Wanie. Dobry, skądinąd, tak? Ale na nostalgii, wszystko i tak dalej. I też pamiętajcie, drodzy widzowie, że no, osób, które pamiętają oryginalną trylogię, kiedy ona była wyświetlana w kinach, jest, no co tu dużo mówić, coraz mniej, bo PESEL-u nie oszukasz. Czemu to się? PESEL-u nie oszukasz i krótko mówiąc, my wyrastamy, tak? No to, co powiedzmy bawiło osobę, załóżmy, która oglądała to w latach 80., czyli 40 lat temu, jak miał 20 lat, no w tym momencie jest po 60, no to może stwierdzić, no dobra, dajcie spokój, tego już jest tyle, że mi się już nawet nie chce iść. Co, z wnuczkiem mam iść? Nie bardzo, nie bardzo. Ken Carpenter and Owen Marshall. How you doing, lads? Nice to hear you on Instagram. Dwóch gentlemanów. Ken Carpenter, zapewne pamiętacie go z filmu Hellraiser. Był kiedyś gościem na naszym kanale. Więc jak dla mnie to jest po prostu bzdura. Zaraz będę patrzył, co piszecie, bo rzeczywiście dużo.
Dla mnie to jest po prostu daj spokój, odpuść, dziękujemy bardzo, my już nie chcemy więcej. To wszystko już umarło, to wszystko się już skończyło. My nie chcemy już więcej odgrzewanego kotleta. Jak będę chciał odgrzewany kotlet, to se włączę Sylwestra, tam będzie maryla rozmrożona, Zenek Martyniuk i inne głupoty. Darek pisze, próbowali wymyślić coś nowego w Akolicie i dali ciała. Teraz mogą próbować bezpiecznego podejścia i pójdą w kontynuację i spin-offy. Tak, no niestety, wiesz, okaże się, że potem w tej kantynie, gdzie tam Han Solo strzelał do Greedo, tak, bodajże, że tam w tle stał facet, który miał w ręku kubek z herbatą i teraz zrobią całkowicie tak zwany spin-off o tym, kto przemycał tę herbatę, bo przecież to wtedy było zakazane, bo Imperium nałożyło embargo na Ceylon i Yunnan i w ogóle Indie i nie... Dajcie spokój, to jest po prostu takie pieprzenie głupot, ale zgadzam się jak najbardziej z tobą w 100%. Jurek pisze, ja też uważam, że wokół Kala można zbudować fajne uniwersum. Pytanie, czy chodzi o Ubisoft Disney. By chciał, nie wiadomo co na to, Francuzi mają swoje problemy. No. Zobaczymy. Jestem naprawdę ciekaw, panie i panowie, co oni tutaj wymyślą, co oni tutaj pokażą. No cóż, zobaczymy, co się będzie działo. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj sobie gadamy o tym, co tam w Hollywoodzie, panie i panowie. Jak lubisz takie odcinki? Pewnie, że tak. Udostępnij to na swoich mediach społecznościowych. Niech się niesie, niech rzeczywiście leci. A jak najbardziej, żeby algorytm nas pokochał, daj łapę w górę. Daj łapę w górę, niech to się niesie. Jeżeli oglądasz na innych platformach, to daj serduszko, co nam się daje na różnych platformach, bo jesteśmy dzisiaj, panie i panowie, na YouTubie, na Facebooku, na Twitchu, na LinkedInie, a także jesteśmy na Instagramie, także niech się niesie dla algorytmu, im więcej osób dotrze, tym będzie fajnie. Jestem jak najbardziej, panie i panowie, za, a nawet przeciw. A my lecimy dalej, bo trzeba oczywiście. Teraz pora na kilka słów o komiksach. No, bo tutaj rzeczywiście jest dużo rzeczy, dużo się akurat wydarzyło w tym tygodniu. Denzel Washington, który chyba jest najjaśniejszą postacią nowego Gladiatora, mimo że nie jest powiedzmy pierwszoplanową postacią, no może nie jest, ale rzeczywiście robi dobrą robotę. O nim chciałem powiedzieć, bo Denzel Washington dołącza do Marvela. Właśnie tam jest pytajnik, jak to u filmu mówię. Denzel Washington dołącza do Marvela? Zagra w Czarnej Panterze 3. Zagra w Czarnej Panterze 3? Podaje Movie Web. A przetłumaczyli to oczywiście starzyści przy pomocy Google Translatora. Denzel Washington dołącza do MCU. Goszcząc w programie Today Show, aktor pokrótce omówił swoje zawodowe plany na najbliższe lata. Wygląda na to, że czeka go pracowity okres, bo już niedługo Denzel ma przejść na emeryturę. Niestety nie jak, no panie i panowie, nie jak Ridley Scott. Podczas wizyty w Today Show Denzel Washington mimochodem wspomniał, że pojawi się w trzeciej części Czarnej Pantery, na którą aktualnie ma pracować Ryan Coogler. Niestety aktor nie podzielił się żadnymi szczegółami dotyczącymi swojej roli. Nie wiem, ile jeszcze filmów zrobię. Prawdopodobnie nie tak dużo, jakbym chciał. Chcę robić rzeczy, których do tej pory nie robiłem. Zagrałem Otella w wieku 22 lat, ale zagram go też w wieku 70. Potem gram Hannibala. Jestem w trakcie rozmowy ze Steve'em McQueenem dotyczących kolejnego projektu. Po nim jest następna Czarna Pantera Ryana Cooglera. Ryan Coogler pisze dla mnie rolę. Właśnie po tym zrobię Otella, po nim Króla Leara, a potem przejdę na emeryturę, powiedział. Oczywiście, że tak to nie będziemy dalej się rozwodzić. No, Denzel jest aktorem klasowym. Tutaj nie można tutaj oczywiście mu zarzucić cokolwiek ostatnio. Wiadomo, że był taki okres, kiedy miał taką swoją manierę i oczywiście zachowując wszelkiego rodzaju proporcje, bo to trzeba rzeczywiście, podobnie jak Cezary Pazura po roli w 13 Posterunku, gdzie wcielił się w Cezarego, potem miał ten taki głupkowaty swój przyruch w bardzo wielu filmach. Chyba najlepiej to było widać w Chłopakach nie płaczą, kiedy tam w łazience go zaatakowano. No to rzeczywiście już było masakrycznie. I Denzel też miał takie coś, ale teraz rzeczywiście chyba to wyszedł z tego, bo w Gladiatorze 2 Ridleya Scotta gra przeciwko swojemu amplua, przeciwko temu, do czego nas przyzwyczaił, no i daje radę. Powiem więcej, jest najlepszy w całym filmie. Daje rzeczywiście fajną radę. Nie powinienem tak mówić, bo ja mieszkam w Irlandii, a tam oczywiście w głównej roli wystąpił Paul Mescal oczywiście, czyli Irlandczyk. Pedro Pascala oczywiście rola drugoplanowa, no ale co tu dużo mówić. No nie wiem. Dobrze, że Denzel dołącza, tylko boję się, że
jeżeli teraz piszę dla niego rolę, czyli czy ta rola nie będzie tak trochę wrzucona, wiesz, tak jak teraz niedawno Giancarlo Esposito został wrzucony do kolejnej, do kolejnego filmu o Kapitanie Ameryka i okazuje się, że tam w tym momencie jest dokrętka za dokrętką, więc mam nadzieję, że wyjdzie dobrze, ale skoro tym oto sprytnym hoplem przeszedłem do Kapitana Ameryka, no to muszę się, pewnie, że tak, muszę się wami z tym podzielić. Nowy Kapitan Ameryka wciąż nie jest gotowy. Trwają dokrętki bez reżysera. Ja o tym, że trwają dokrętki, mówiłem również w zeszłym tygodniu, kiedy podzielił się tym na Instagramie, czy tam na Xie, dawnym Twitterze, właśnie Giancarlo Esposito, że tak, kręcimy dalej, jest super, a premiera filmu, no co tu dużo mówić, już niedługo, bo w walentynki. Więc Marvel to nie są filmy Patryka Wegi. To nie jest Badziewie i tutaj rzeczywiście raczej obstawiamy jakość. A tutaj tak, nakręcili film, zrobili jedne pokazy testowe, nie udało się, nie podobało się. Więc w wakacje były, no oczywiście, że tak, były dokrętki. Przemontowali film, pozmieniali sceny, dodali, wyrzucili, między innymi dodali postać Giancarlo Esposito, zrobili pokazy testowe, nie podobało się ludziom dalej. Więc, żeby zamknąć nam twarz, wrzucili zwiastun z Czerwonym Hulkiem, czyli z Harrisonem Fordem i mieliśmy być zadowoleni. No ale się okazuje, że tutaj po cichu chcieli zrobić jeszcze kolejne dokrętki. No ale cóż, nie udało się po cichu, panie i panowie. Jest to artykuł World of Real. Niedawno w sieci zaprezentowano pełen zwiastun widowiska Marvela Kapitan Ameryka Nowy Wspaniały Świat, Brave New World. Jak się jednak okazuje, i nie jest to nowa płyta Iron Maiden, jak się jednak okazuje, sam film wciąż nie jest gotowy. W Los Angeles trwa właśnie nowa fala dokrętek. Nowa fala, czyli to nie jest tak, że dokręcamy jedną scenę, bo rzeczywiście tam pokazaliśmy ze złej strony kapitana, tylko nowa fala, całe sceny. Nowym dokrętkom nowym dokrętkom towarzyszy powrót plotki o tym, jakoby reżyser Julius Ona został odsunięty od projektu. Źródła portalu World of Real twierdzą, że Ona nie będzie odpowiadał za ostateczną reżyserię filmu, ale w napisach będzie widniał jako reżyser. Czemu tak się stało? Panie i panowie, to są wymogi tylko i wyłącznie związkowe. Otóż kiedy reżyser nakręci odpowiedni procent filmu, nie to, że tam powiedzmy ile dni i tak dalej, nie, jeżeli powiedzmy załóżmy finalnie film ma 100 minut, czyli 100%, jeżeli tam jest bodajże chyba 30 albo 40%, to no to rzeczywiście musi się pojawić, ale nie pamiętam w tym momencie dokładnie. Ona nie był bowiem w minionym tygodniu w Brazylii, gdzie Disney zorganizował konwent D23 Expo, na którym swoją premierę miał zwiastun nowego Kapitana Ameryki. Nie widziałem go, dajcie znać, jeżeli widzieliście, czy on wygląda dobrze, fajnie i sensownie. Kiedy jednak będzie zbliżać się premiera widowiska, ma zaangażować się w jego promocję. No bo zapewne ma to w kontrakcie, więc nie ma do cholery jasnej innej możliwości. A tymczasem dokrętki w Los Angeles powstają bez jego udziału. Tutaj widzicie, że rzeczywiście jest nowy Kapitan Ameryka, czyli Antony Mackie, czyli Sokół albo Falcon, jak kto woli. Kapitan Ameryka Nowy Wspaniały Świat pomyślany jest jako komiksowy thriller polityczny. Po tym jak Sam Wilson przyjmie pozycję Kapitana Ameryki, znajdzie się w samym centrum politycznych intryg, w której każda strona będzie chciała go wykorzystać. Bohater będzie musiał zdecydować, jaką powinien przyjąć postawę wobec zwykłych ludzi i ich oczekiwań, na ile powinien być posłuszny prezydentowi US of A, którego wizja świata nie jest jego wizją i jak ma postępować z epidemią superzłoczyńców, którzy co chwila pojawiają się w tej linii czasowej, panie i panowie. Oczywiście to, że Sokół jest Kapitanem Ameryką, to chyba nikogo nie dziwi, żadnego fana Marvela, a zwłaszcza Kapitana Ameryki, bo nie tylko Steve Rogers był Kapitanem Ameryką, ale właśnie i Sokół, i Bucky Barnes, czyli Zimowy Żołnierz, też byli w komiksach, także w porządku. No ale to już jest w tym momencie nieporozumienie. No chyba, że w tym momencie niedawno były wybory w Stanach, chyba, że rzeczywiście coś tam się urodziło, no i może trzeba było zmienić, stwierdzamy, musimy być troszkę inaczej, musimy rzeczywiście pewne rzeczy pozmieniać, bo to się zmieniło, tamto się zmieniło, nie mam pojęcia. W każdym razie martwię się, bo to jest po pierwszym zwiastunie, ja oczywiście wiem, że zwiastuny to jest tak, że dobra, wrzucamy zwiastun, zawsze tam są najfajniejsze, najlepsze sceny, ale po zwiastunie wyglądało to dobrze, tak? Wyglądało to interesująco. Dostaliśmy przecież tak samo zwiastun chociażby w tym momencie nawet wypadło mi tej marvelowskiej wersji Suicide Squad, no i to nie wyglądało rzeczywiście super, a tutaj jest dobrze, ale się nagle okazuje, że dobry zwiastun to nie wszystko. Dobrze, oczywiście wszyscy o tym wiemy
i ja jestem zainteresowany, jak to będzie wyglądało, co to się będzie działo, bo jeżeli położą film, no bo domyślam się, że to ma być początek nowej trylogii, tak? Tak samo jak miało być z Thorem, to ma być początek nowej trylogii, gdzie Sokół, czyli Antony Mackie jest Kapitanem Ameryką i tak dalej, i tak dalej. No, teraz się linie czasowe pozmieniały, można teraz robić co się chce, no ale zobaczymy, jak to będzie, panie i panowie, wyglądało. Mam nadzieję, że to będzie wyglądało w miarę sensownie, bo inaczej no Marvel sam już sobie kopie dołki. Po co? Patrzcie, kolejny temat, kolejna wielka, to z drugiej strony znowu Disney, wielka marka i dalej badziewie. I dalej normalnie jak w piach, po prostu zło, zło, zło i jeszcze raz zło. Szkoda, naprawdę szkoda, panie i panowie. Dobra, ale idziemy dalej. Tym razem twórca niezależny i nie dlatego, że nie zależy mu na produkcji filmu, po prostu dlatego, że robi filmy genialnie i ma głęboko w poważaniu, co tam mówią studia filmowe i tak dalej, i tak dalej. Filmu nie zrobił dawno, dawno, a na dzień dobry jego nowy film chcą pokazać w Cannes, panie i panowie. Mowa oczywiście o Jimie Jarmuszu. Jim Jarmusz o swoim nowym filmie Father, Mother, Sister, Brother, czyli ojciec, matka, siostra, brat. Film zadebiutuje w Cannes. Jest oczywiście pytajnik, ale nie będę się wygłupiał z tym filmowym pytajnikiem. Po raz wtóry World of Real napisał. Jim Jarmusch powraca. Reżyser, który po komedii Truposze nie umierają, zrobił sobie kilkuletnią przerwę. Niedawno zakończył postprodukcję filmu Father, Mother, Sister, Brother. Teraz zdradził przybliżoną datę premiery. W rozmowie z France Inter Jim Jarmusch ogłosił, że chciałby, aby jego nowy film zadebiutował na przyszłorocznym festiwalu w Cannes. Produkcja, do której zdjęcie zakończono w czerwcu, opisywana jest jako tryptyk opowiadający o trudnych relacjach rodzinnych między dorosłymi dziećmi a ich zdystansowanymi rodzicami. Każda część rozgrywa się w innym mieście. Father na wschodnim wybrzeżu Stanów, Mother w Dublinie. W Dublinie? W Irlandii? Nie może być, no ale będzie. Tym bardziej, że w tym momencie, z tego co wiem, Jenna Ortega jest w Irlandii i kręci sobie spokojnie w hrabstwie Wicklow drugi sezon Wednesday. Sister Brother w Paryżu. Okay, tutaj widzimy. Produkcja zapowiadana jest jako prawdopodobnie najbardziej osobisty film Jarmusza. Ma to być komedia przeplatana nitkami melancholii oraz ciche, obserwacyjne, nieoceniające studium charakterów. Reżyser sugerował wcześniej, że film może mieć silny muzyczny komponent. Byle nie musical. Naprawdę, byle nie musical, bo ten zrobił musicala z Jokera i po prostu... Krótko mówiąc. W obsadzie znaleźli się m.in. Cate Blanchett, Vicky Krieps, Charlotte Rampling, Adam Driver i Tom Waits. Aktualną filmografię Jima Jarmusza zamyka komedia Truposze nie umierają, która w 2019 roku zadebiutowała na festiwalu w Cannes. No i bardzo dobrze. Super, bo ja go uwielbiam. To jest naprawdę jeden z moich ulubionych reżyserów, Jim Jarmusch. Chyba zaraz obok Kena Loacha, Wayne'a Wanga. Kilku tam rzeczywiście jeszcze innych takich twórców niezależnych, którzy niekoniecznie pamiętam kiedyś oczywiście, a to było już jakiś czas temu oczywiście bracia Coenowie też byli twórcami niezależnymi, ale potem sukces kasowy i w sumie nadal kręcą dobre filmy, więc nie jest tym najgorzej. No super, jeżeli by się tak udało, to jestem za, a nawet przeciw, bo Jim Jarmusch to jest facet, którego uwielbiam, naprawdę, którego uwielbiam. Truposz, świetny, naprawdę, jeżeli lubicie takie dziwne klimaty, czarny humor, obejrzyjcie sobie Truposza z Johnny Deppem, robi naprawdę, panie i panowie, wrażenie. Pozwolicie, że przypukam gardziółko. Dzisiaj herbatka z cytryną i z brązowym cukrem, bo pogoda dzisiaj nie nastraja. A że Marcinek dzisiaj śmigał na lodowisku, no to przy okazji sobie herbatkę zapoda, panie i panowie. Magda, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie na Instagramie. W ogóle dajcie znać, na której platformie oglądacie, bo jestem ciekaw, na której jest najwięcej osób, panie i panowie. A my przechodzimy do drugiego nowego filmu, czyli Farciarz Gilmour 2. Ja wiem, że to piszczy, panie i panowie, ale niestety mój aparat na zęby, próbowałem, nie daje się, a niedługo będę miał jeszcze założony aparat na dolne zęby, to w ogóle już będę piszczał, no ale póki co musicie wytrzymać. Jeszcze jakieś 12-13 miesięcy. Ben Stiller dołącza do Farciarza Gilmoura 2. Akurat jest to artykuł Variety. W pierwszej połowie przyszłego roku na Netflix trafi druga część jednej z najsłynniejszych komedii Adama Sandlera w historii, czyli Farciarz Gilmour 2. Zdjęcia do kontynuacji po latach właśnie ruszyły w New Jersey. Dziś portal Variety radośnie donosi, że do franczyzy powraca Ben Stiller.
Także dzieli się pierwszymi zdjęciami z planu nadchodzącej produkcji. Elegancko. Ben Stiller powróci do swojej roli Hala, komediowego sanitariusza w domu opieki. Świadczy o tym plakietka z nazwiskiem, którą aktor nosi na zdjęciach paparazzi z planu przedsięwzięcia. Poza tą informacją większe szczegóły, przepraszam bardzo, ale naprawdę kurwia mnie naprawdę, jak widzę, jak ten film to kaleczy. I chyba ja rzeczywiście sam się zdenerwuję i przejdę na inny portal, ale to już po prostu naprawdę muszę się bardzo wkurzyć. A niedaleko do tego. Wiemy jedynie tyle co o farciarzu Gilmore, że jakiś czas temu opowiadał odgrywający główną rolę Adam Sandler. Sam film zaczyna się od starszego faceta, który grał w golfa przez długi czas. Pewne rzeczy dzieją się w jego życiu i jest inny. Jest trochę zagubiony. A potem próbujemy przywrócić jego życie do normy. Droczył się Sandler w podcaście Kells New Heights. Ok, tutaj mamy rzeczywiście zdjęcia z planu. Czy uda nam się powiększyć? Proszę bardzo, pewnie, że tak. Mogę wam pokazać oczywiście. Oczywiście tutaj, jak widać, jest Ben Stiller. Proszę bardzo, ale mają fajne takie włosy długie. Kto w tych latach Ben nosi długie włosy? Przecież to już niemodne, stary. Długie włosy są passé. Jak to bawiają, czy jakoś tak? Teraz się grzywkę nosi. No ale życie już tak to jest. 2, 3 zdjęcia, super. Ben Stiller, dla Bena Stillera będzie to powrót do aktorskiego fachu po krótkiej przerwie. Ostatnio aktora mogliśmy oglądać w trzecioplanowej roli w filmie Bros z 2022 roku, a także rok wcześniej w runie niewielkim wymiarze w filmie Skazani na siebie. Jak dotąd Stiller powrócił do filmu po latach jedynie przy okazji nowej wersji Zoolandera. Wydaje się jednak, że tym razem twórcy mają nadzieję przyciągnąć do kina nie tylko wiernych fanów oryginału, świadczy o tym m.in. obsada. W Farciarzu Gilmore 2 poza Adamem Sandlerem i Benem Stillerem do swoich ról powrócić mają Christopher McDonald, Julie Bowen, czyli jego ekranowy przeciwnik Shooter McGavin i Virginia Vinik. Zobaczymy też Bennego Seffielda, Nicka Scolsona i rapery Bad Bunny'ego. Bad Bunny, skąd jest tam to nazwisko? Bad Bunny. On miał się w czymś pojawić chyba. Dajcie mi znać, kojarzycie tego rapera Bad Bunny? Coś wiem, że było na rzeczy, ale nie pamiętam teraz bardzo jak. Podobno niewielką rolkę zagra też Margaret Colley oraz zawodnik NFL i prywatnie partner Taylor Swift, czyli Travis Kelce. Oryginalny Farciarz Gilmore trafił na ekrany w 1996 roku. Tak, pamiętam te czasy, panie i panowie. Tytułowy bohater to pechowy hokeista. Jego życie zmienia się, gdy niespodziewanie odkrywa w sobie talent do golfa. Wcielającemu się w tytułową rolę Adamowi Sandlerowi partnerowali m.in. Carl Weathers, It's all in the hips. It's all in the hips. Christopher McDonald, Joey Bowen i Francis Bay. No, oczywiście nie pokażę wam żadnego zwiastunu, bo wiadomo, prawa autorskie, a i tak mnie już dzisiaj Facebook wywalił w trakcie jednego z odcinków na żywo. No, ale to było. No super, ja uwielbiam Adama Sandlera. No wiadomo, że on ma kontrakt w tym momencie, dosyć potężny kontrakt z Netflixem, więc te wszystkie produkcje tam docierają do niego. Jest czasami lepiej, czasami jest gorzej. Tak? No, dostaliśmy Nieoszlifowane Diamenty, który był innym filmem niż inne, bo rzeczywiście nie był to film komediowy, tylko jak najbardziej był to dramat, no powiedzmy, i fajnie to rzeczywiście się oglądało, wyglądało fajnie, ciekawie, dobrze, więc mam nadzieję, że będzie tym razem i ciekawie, no oby rzeczywiście wszystko to wyglądało dobrze, bo Ben Stiller to jest zawodowy facet. A widzę, że tutaj jest, proszę bardzo, gdzie oglądacie? YouTube, ja z YouTube, zawsze YouTube, ja z YouTube i zawsze YouTube, Jurek Piota, no i bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy, bo YouTube rzeczywiście to jest, no co tu dużo mówić, to jest miejscówka, na której najczęściej, panie i panowie, nadaję. A ja wam przypomnę, że oczywiście, że tak, gadamy sobie dzisiaj o tym, co tam w Horymudzie, panie i panowie. A jeżeli chcesz zostać wspierającym, to proszę bardzo, tutaj jest Patronite, tutaj jest YouTube. Oczywiście jeszcze jest wspieranie na Facebooku, to jest cały czas to samo, wystarczy zeskanować kod i już śmigasz i będziesz miał miała dostęp oczywiście do różnych przedpremierowych materiałów, jak chociażby dzisiejszy Gladiator, który dla widzów wspierających był już wcześniej. Różnego są rodzaju stopnie wspierania. Zapraszam, będzie mi niezmiernie miło, panie i panowie. A my cały czas pozostajemy przy nowych produkcjach. A czemu by nie? Skoro są nowe produkcje, to trzeba o nich mówić, panie i panowie, bo tak, Lady Gaga w drugim sezonie Wednesday. W tym momencie, nie wiem, czy o tym będzie w tym artykule, ale w tym momencie właśnie Jenna Ortega kręci w Irlandii, kręci drugi sezon.
Wiem to stąd, bo w piątek, bodajże w piątek był chyba, tak, mecz w rugby Irlandia-Argentyna i Jenna Ortega właśnie była widziana na tym meczu w Wicklow. Wicklow to się dzieje, to jest niedaleko Dublina, tam są studia i właśnie tam ona się śmiga. Jest to artykuł Entertainment Weekly, czyli EW. Lady Gaga w drugim sezonie Wednesday. Lady Gaga, która dopiero co mogliśmy oglądać w filmie Joker, druga część, ma już kolejną rolę. Tym razem wystąpi w hicie platformy Netflix Wednesday. Prace nad drugim sezonem serialu Wednesday trwają już od dłuższego czasu w Irlandii. Informacja o angażu Lady Gagi pojawiła się jednak dopiero teraz. Niestety nie wiadomo, kogo zagra. Może rękę? Lady Gaga jest już pośrednio powiązana ze światem Wednesday, a wszystko za sprawą sceny tańca głównej bohaterki. Klip do remiksu Bloody Mary Lady Gagi stał się wielkim wiralowym hitem 2 lata temu. Pamiętam rzeczywiście, nawet u mnie dziewczyny chciałem powiedzieć, dziewczynki na osiedlu ustawiały telefony i TikToki nagrywały do tego, po prostu masakra. Wednesday to przepełniona zjawiskami paranormalnymi opowieść detektywistyczna osadzona w czasie, gdy Wednesday Addams pobiera nauki w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolice oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajduje się w gąszczu relacji z innymi uczniami z Akademii Nevermore. No i w porządeczku, bo rzeczywiście, tak jak mówiłem dopiero co, Netflix, nie tylko w przypadku Adama Sandlera, ale w przypadku innych produkcji, no czasami trafia, czasami po prostu jak w ścianę, naprawdę jak w ścianę i nie wychodzi to rzeczywiście bardzo dobrze, ale akurat przy okazji serialu Wednesday wyszło im to super świetnie i niech tak dalej będzie, panie i panowie, niech tak dalej będzie, niech tak sobie śmiga. A ja sobie, kurczę, miałem na początku mówić, a to było, że komisyjne było. No tu tak szybciutko tylko zajawię, no bo miałem pokazać, ale oczywiście zapomniałem, bo ja jestem jak killer. Że skoro dzisiaj byliśmy w Waterford, to akurat nabyłem sobie drogą kupna, panie i panowie, taki oto ładny komiks, Batman Dread, Judgment on Gotham, czyli Sąd nad Gotham, Vendetta in Gotham, czyli Vendetta w Gotham, proszę bardzo, tak sobie nabyłem. Ukazał się nakładem wydawnictw 2000 AD i DC, także to będzie do poduchy. Niedawno skończyłem Batmana Hasha, teraz akurat czytam Kapitan Ameryka białe, czy jakoś tak to się rzeczywiście nazywa, ale tak tylko, bo zapomniałem. Ja zapomniałem, bo wyłożyłem, żeby nie zapomnieć i zapomniałem. Teraz chwileczkę, panie i panowie, o nagrodach sobie pogadamy, bo rzeczywiście nagród jest tutaj dosyć sporo. Zacznijmy od europejskich nagród filmowych 2024, a tutaj jest dobra wieść, bo Polska wśród laureatów. Jest to artykuł własny Filmwebu Marcina Pietrzyka. Nie będę się oczywiście rozwodził co, gdzie, jak i kiedy, panie i panowie. Przeczytam wam tylko, kto otrzymał nagrody, bo to rzeczywiście warte, ale choć ceremonia wręczenia Europejskich Nagród Filmowych dopiero 7 grudnia, to już dziś Europejska Akademia Filmowa ogłosiła laureatów w kategoriach technicznych. I proszę bardzo, oto są laureaci, panie i panowie, w kategoriach technicznych. Zdjęcia: Benjamin Kracun za Substancję. Dobrze, bo Substancje to rzeczywiście mocne, dobre kino. Montaż to Julie Wolfing za Emilię Perez. Scenografia: Jagna Dobosz za Dziewczynę z igłą. Jest polski wątek i jest super. Kostiumy: Tania Hausner za Kąpiel Diabła. Charakteryzacja: Ewelet Österup za Jutro o świcie. Muzyka: Frederike Hoffenmeier za Dziewczynę z igłą, panie i panowie, czyli kolejna produkcja. Dźwięk to Marc-Olivier Bleu, Pierre Borio, Charles Bourrac, Samuel Aichon i Rodrigo Diaz. Źle to przeczytałem, bardzo mi przepraszam. I oczywiście tytułu nie będę próbował przeczytać, bo to po francusku jest, ale coś jest z historiami. A efekty specjalne to Brian Jones, Pierre Prokudyn-Gorski, Sherwin Szafagi i Guillaume Laguz za Substancję. Więc jak na razie widać, że Dziewczyna z igłą 2 i Substancja również 2. Także tylko się i wyłącznie, panie i panowie, cieszyć, jest dobrze, jest ciekawie, jest interesująco i to tak, pewnie, że tak. Parafrazując pewien bardzo znany film, podoba mnie się to. Jutro przyjeżdża do mnie Krzysiek Jarzyna, no i wiadomo, o co chodzi. Ale zostajemy przy nagrodach. A czemu by nie? Kto nam zabroni? Oscary, panie i panowie. Oscary 2025. Tak, mamy prowadzącego tym razem. Conan O'Brien będzie prowadzącym. Artykuł po raz wtóry The Hollywood Reporter, panie i panowie.
Wiemy, kto poprowadzi 97. ceremonię rozdania Oscarów. Gospodarzem wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej będzie tym razem popularny komik i osobowość telewizyjna Conan O'Brien. Proszę bardzo. Będzie to pierwszy występ Conana O'Briena w charakterze prowadzącego Oscarową galę. Wydarzenie odbędzie się 2 marca 2025 roku w hollywoodzkim Dolby Theatre. Więc panie i panowie, zapiszę sobie już datę 2 marca 25, ponieważ wtedy będziemy mieć odcinek na żywo. W nocy będziemy na żywo komentować Oscary, zresztą jak co roku. Będzie ciekawie, będzie się działo, będzie naprawdę wybitnie. O'Brien pracuje w telewizji od lat. Zaczynał jako scenarzysta Saturday Night Live i serialu Simpsonowie. Potem był gospodarzem kolejnych talk show Late Night with Conan O'Brien, The Tonight Show with Conan O'Brien. Cześć Kasia, witam Cię bardzo serdecznie na Instagramie. Conan w ostatnich latach prowadzi popularny podcast Conan O'Brien Needs a Friend. W toku swojej kariery zdobył 31 nominacji do nagród Emmy, 5 z nich przyniosło mu wygraną. Jesteśmy podekscytowani i zaszczyceni, mając wyjątkowego Conana O'Briena jako tegorocznego gospodarza Oscarów. Czytamy w oświadczeniu, jakie wystosowali przewodniczący Akademii Bill Kramer i Janet Young. To doskonała osoba, żeby poprowadzić nasze święto kina ze swoim błyskotliwym humorem, miłością do kina i doświadczeniem w telewizji na żywo. Jego niezwykła umiejętność nawiązania kontaktu z publicznością pomoże widzom przeżyć to, co Oscary robią najlepiej, czyli wyróżnić najlepsze filmy i najlepszych filmowców roku. Panie i panowie, nie wiem jak wy, ale ja już wiem od dawna, mniej więcej od lat 90., kiedy to Miramax się zaangażował w Hollywood, że od połowy lat 90. Oscary nie są przyznawane najlepszym filmom. Tak, Oscary są przyznawane najlepiej rozreklamowanym filmom teraz. Oczywiście, że tak, bo to jest nic innego jak tylko i wyłącznie, tutaj widziałem wcześniej, Joker pisał na czacie, włoska firma Mamona, Casucci i Szmal musi się zgadzać. Ameryka tego chciała i wreszcie to się stało. Nowy smak cheesy chałupa Supreme w Taco Bell. A z innych wiadomości poprowadzę Oscary, dodał sam O'Brien. Proszę bardzo. Poprzednią edycję Oscarów prowadził Jimmy Kimmel po raz 4 w swojej karierze. Tym razem odrzucił propozycję. Podobno z posady prowadzącego zrezygnował też John Mulaney. Kto to jest John Mulaney? Już tutaj patrzymy, co to w ogóle za facet jest. Znany z Big Mouth, Spider-Man Uniwersum, Kot w butach, Ostatnie życzenie, Chip i Dale, Brygada RR, czyli bardzo głosowo pewnie by się tutaj nadało. No okej, no w porządku. Niech będzie, niech prowadzi, może to będzie, może będzie w porządku. Jurek Piechota pisze, ciekawie może być, podobno Conan jest naprawdę zabawnym gościem, ludzie też go bardzo lubią. Wiesz, to było często, bo ja pamiętam, że było kilku komików, którzy dosyć ciekawie się zapowiadali, tak, że rzeczywiście sobie dawali rady, że będzie fajnie, że będzie mocno, że coś tu się będzie działo, no i nagle się okazało, że Oscary im, wiesz, związały ręce i tak było słabiutko. Ciekawe, ja poproszuję Kononowicza. Rzeczywiście, to byłoby, jakby on poprowadził, to wiesz co by było? Oczywiście, że tak. Nie byłoby niczego, no, jak to wiadomo, przy Konononie, Nowiczu, czy jakoś tam rzeczywiście z nim jest związany. Ale teraz przyszła chwila, żebym się napił herbaty. Bo lubię. A poza tym zasło mi w gardzie. W gardle. Nie widać, że cię tutaj leje i bardzo dobrze. Ale nie muszę pokazać taki ładny dzbaneczek, taki ale nieważne. Słuchajcie, przyszła chwila, żeby pogadać troszeczkę o grach wideo oraz o adaptacjach gier wideo, bo takowe również się pojawiły. Gra Half-Life 2 za darmo. Czy napisz tak na czacie, czy są tu jakieś osoby, które korzystają ze Steama? Dajcie znać, bo jeżeli tak, to mam dla was grę za darmo. A właściwie nie tyle ja, co twórcy. Gra Half-Life 2 za darmo. Zobacz fragmenty Half-Life 2 Episode 3. Podaje, jest to artykuł VGC, bardzo proszę, ale nie pamiętam, co to za periodyk. Gra Half-Life 2 ma 20 lat. Z tej okazji producent Valve przygotował dla fanów masę atrakcji. Half-Life 2 to gra z 2004 roku, stanowiąca kontynuację kulturowego tytułu z 98. Akcja toczy się w niedalekiej przyszłości na terenie i obrzeżach fikcyjnego miasta City 17, czyli miasto 17. Ponownie wcielamy się tu w rolę doktora Gordona, ale Freemana, to nie jest ten sam facio co z Piły, buntownika walczącego z wielką korporacją The Combine.
Kombajn, z kombajnem będzie walczył. Facet z kombajnem, stary, nie masz szans. Która podporządkowała sobie i zniewoliła społeczeństwo. Z okazji 20. rocznicy premiery gry Valve umożliwi pobranie Half-Life 2 zupełnie za darmo wszystkim użytkownikom Steama. Za darmo będzie również dostępny soundtrack z gry, więc jeżeli macie swojego Steama, wchodzić i za darmo można ściągać, nie ma problemu. Nie trzeba wiadomo od razu instalować, bo jeżeli już macie w swojej bibliotece, to jest w porządku. To jednak nie wszystko. Do sieci trafił także 2-godzinny dokument poświęcony grze, a w nim znalazły się fragmenty z kontynuacji Half-Life 2 Episode 3. Jak wiadomo, ta gra nigdy nie powstanie. Jest to więc wyjątkowa okazja, by zerknąć na pomysły deweloperów, zanim te trafiły do kosza. Więc jak najbardziej, panie i panowie, możecie śmigać. Proszę bardzo, tutaj jeżeli widzę, że Dariusz ma, a ciekawy gier ma tylko Goga. No, zdarza się po prostu, ale to mówię, jest, ja zapewne skorzystam, chociaż słuchajcie, za mnie jest bardziej dupa niż gracz, bo moja lista na Steamie jest potężna, czy Maja głównie gra i to rzeczywiście tam ma dużo tych gier, ale ja sam też mam oczywiście jakieś tam gry, no i one tam sobie leżą, w tej bibliotece leżą, czasami zagram, czasami nie. Niedawno, a gdzieś tam z pół roku temu kupiłem gry, pokazałem wam je tutaj, one tutaj cały czas na półce leżą, nawet jeszcze nie włożyłem je do komputera, żeby je zainstalować, ale tak, ja zagram, będę miał czas, to zagram, gówno zagrawać, jak będę miał czas, no ale dobra, no, kiedyś jak to śpiewała ta Reni Juścicki, kiedyś cię znajdę, a ja kiedyś sobie zagram, jak będę miał czas, a jak nie będę miał czas, to wiadomo co będzie. Będzie tak, Conan O'Witch, albo będzie tak jak z tym przy okazji Splinter Cell, bo okazało się, panie i panowie, że od dawien dawna było mówione, że jak najbardziej film na podstawie gry Splinter Cell powstanie. Tom Hardy zagra główną rolę, a tutaj nie ma. Kononowicz, nie będzie niczego. Oficjalnie Tom Hardy nie zagra w Splinter Cell. Dlaczego? Podaj nam The Direct, już wam mówię. Ta wiadomość nie powinna nikogo zaskoczyć. Producent Bazyl Iwanik, dobrze, nie Bazylia, potwierdził to, co od lat było jasne dla wszystkich fanów cyklu gier Splinter Cell. Film z Tomem Hardym nie powstanie. Koniec. Adaptacja gry Tom Clancy's Splinter Cell z 2002 roku została zapowiedziana po raz pierwszy w 2005 roku. Idę o zakład, że przynajmniej jedna osoba jest teraz na czacie, której w 2005 roku jeszcze nie było na świecie. Jeżeli jesteś osobą, która się urodziła po 2005 roku, napisz mi ja, bo jestem ciekaw. W 2005 roku wtedy projekt nie ruszył z miejsca. Bohaterem gier jest agent Sam Fisher, należący do tajnej fikcyjnej komórki działającej na zlecenie National Security Agency, czyli Narodowej Agencji Bezpieczeństwa. W każdej grze stawał on do walki ze zbrodniczymi organizacjami rządzącymi światem lub mającymi takie ambicje. Jeżeli widzicie oczywiście jakieś korelacje z Jamesem Bondem, no to się nie dziwcie. Bo akurat tak pisze Tom Clancy. 6 lat później Ubisoft ogłosiło ambitne plany podboju kina. Wśród zapowiadanych filmów było też Splinter Cell. Zrealizowany został tylko jeden film, Assassin's Creed z Michaelem Fassbenderem. No i rzeczywiście, a co mnie tam, przecież już to powiedziałem, Assassin's Creed z Michaelem Fassbenderem to nie jest dobry film. Mimo, że nie jestem fanem gry, bo nigdy nie grałem w Assassin's Creed, no ale kiedy idę do kina i oglądam film i nie jest on dobry, no to po prostu jest słabo. Pod koniec 2011 roku z projektem związał się Tom Hardy, czyli już w tym momencie 13 lat temu. Miał nie tylko zagrać główną rolę, ale również być współautorem scenariusza. W 2014 roku, kiedy z filmem jako reżyser związał się Doug Liman, wydawało się, że wszystko jest jak w najlepszej drodze do realizacji. Wszyscy zapowiadali początek zdjęć na 2015 rok. I wtedy i cały misterny plan też. No. Cześć Brontos, witam cię bardzo serdecznie. I wtedy wszystko zaczęło się sypać. W kwietniu 2015 Doug Liman opuścił projekt. Scenariusz, który rzekomo był gotowy, trafił do kosza i zaczęto pracę nad nowym tekstem. Jak myślicie? Dopiero co mówiłem przy okazji Gwiezdnych Wojen o scenariuszu. Czy Tom Hardy, jeżeli był odpowiedzialny za scenariusz, czy Tom Hardy za ten scenariusz dostał pieniądze? Podpowiedź? Oczywiście, że tak. W 2017 roku producent Bazyl Iwanik chwalił się, że scenariusz jest gotowy i trafił do rąk Toma Hardy'ego, proszę bardzo.
Mhm. To była ostatnia oficjalna informacja na temat filmu. Do teraz w rozmowie z portalem The Direct Iwanek przyznał, że nigdy nie udało się wypracować scenariusza, który byłby na tyle dobry, drodzy filmowie, nie doby, by ruszyć ze zdjęciami. Producent twierdzi, że film byłby rewelacyjny i ekscytujący, ale jednocześnie dodał, że twórcy nigdy nie rozgryźli, jak podejść do adaptacji cyklu gier, by powstał z tego dobry produkt. W efekcie film Splinter Cell is game over. Nie ma. Koniec, dziękuję bardzo. Film Splinter Cell, Kononowicz. Oczywiście fani gier nie pozostali tak do końca na lodzie. Netflix zrealizował adaptację gier w formie anime. Serial Splinter Cell Deathwatch będzie miał premierę w przyszłym roku. Głosu głównemu bohaterowi użyczy Liv Schreiber, panie i panowie. No, czyli bardzo fajny aktor, między innymi możecie go kojarzyć z roli Sabertooth'a, ale też pojawił się między innymi przecież w jednym z Krzyków, a także jak widać Spotlight i Kamerdyner. Tu mam jeszcze Kandydat, Obywatel Wells, Światełko, dużo innych rzeczywiście bardzo ciekawy aktor. No i tak się zastanawiałem, czytając ten nagłówek, o co im chodzi? Bo okej, rzeczywiście był czas światowej kinematografii, kiedy kolejne filmy były tak na podstawie gier, były tak słabe, tak beznadziejne, że nie nadawało się do niczego. I ja do dzisiaj z nostalgią oczywiście patrzę na Mortal Kombat, na film Mortal Kombat, ten, gdzie tam wystąpił Christopher Lambert oczywiście w roli Raidena, reżyseria Paul W.S. Anderson. Po latach obejrzałem ten film i on jest słaby, no ale rzeczywiście dostawaliśmy Street Fightera z Van Damme, dostaliśmy Double Dragon, czy tam Double Dragon, jak to mawialiśmy wcześniej, wtedy właśnie z Markiem Dacascosem, tego się nie dało oglądać. Dostaliśmy jeden wielki gniot, który się nazywał Super Mario Bros., gdzie w roli Kupy wystąpił Dennis Hopper, a w roli Mario i Luigi'ego wcielili się oczywiście Bob Hoskins i ja cię kręcę, i John Leguizamo, o mam w tym momencie. To było beznadziejne. I tak było przez wiele lat, że filmy na podstawie gry to było skazane na niepowodzenie. To było, wiesz, w latach 70. tak było z komiksami. Bo jeżeli pamiętasz Hulki z Lou Ferrigno, czy tam te Spider-Man z tym kostiumem, no to wiesz, o co chodzi. Albo tego Tora nieszczęsnego. Ale od jakiegoś czasu już jest dobrze. Potrafimy zrobić Soniki, potrafimy zrobić The Last of Us, czy Mortal Kombat i tak dalej, i tak dalej. Więc nie jest źle, jest fajnie, jest coraz lepiej. A tutaj nagle się okazuje, że minęło 20 lat i nie, my nie mamy. Powiem więcej, jeżeli Tom Hardy podpisał kontrakt, no to on też dostał za to pieniądzury, więc film, który nie powstał, miał tam budżetu pewnie już kilka milionów wywalone, bo wiadomo, jeden scenariusz, drugi scenariusz, trzeba było zobaczyć to i tamto, a tutaj po prostu no nie ma. Dla mnie to nie jest wytłumaczenie, wiesz, dla mnie to jest takie wytłumaczenie jak tej baby z Disneya, że no nie mamy pomysłu na Gwiezdne Wojny. Gówno nie macie po prostu. Nie masz pomysłu, to może być raz, ale dwa, masz za to tyle płacone, żebyś to jakoś ogarnęła. A tutaj oni nie ogarniają. No ja koniec bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, zgadza się. Tomb Raider z Angeliną Jolie też był spoko. Pewnie, że tak. Ten z Alicją Vikander też był w miarę ciekawy, więc już jest coraz lepiej, tak? Już jest coraz fajnie. Nawet, no nie jestem fanem, ale Five Nights at Freddy's też zrobiło kasę, tak? Może to nie film, który mi się podoba, zresztą wam mówiłem o tym, że nie jest to rewelacyjne kino, ale fani poszli, obejrzeli i w porządku. Znajdują się oczywiście kwiatki, bo World of Warcraft było słabe, ale na przykład D&D już było ciekawe, więc rzeczywiście jak dawniej było tak, że na 10 filmów, cześć Zuzka na Instagramie, jak dawniej było tak, że na 10 filmów dostawaliśmy 8 gniotów i 2 OK, albo inaczej powiem, 7 gniotów, 2 OK i 1 dobry, to teraz te proporcje się zmieniły. Więc kiedy ktoś mi mówi, że coś takiego jest, no chyba, że rzeczywiście mają już inny pomysł, bo na przykład chcieliby młodszego aktora. No skoro tak, pamiętaj, to minęło 20 lat i PESEL nie oszukasz, nikt z nas nie jest coraz młodszy, może w tym momencie my może byśmy się jakiegoś aktora zgarnęli w latach powiedzmy do 30 roku życia, lata 20, 30 może, i to coś takiego może chcemy wymyślić, więc musimy to zresetować, wiesz, na krótko, 3 kabelki, Ctrl Alt Delete i lecimy. No jestem ciekaw rzeczywiście jak to wygląda. Szkoda, że film nie powstanie, ale jak ten film w takich bólach powstawał, to może nawet i lepiej. Zdecydowanie, Jurku, zdecydowanie. Dobry sposób wziąć kasę z góry i jak nawet film nie powstanie, to i tak jesteś zrobiony. Ale to właśnie tak jest, bo w tym momencie i to nie jest od dzisiaj, bo tak już na przykład było przy okazji Arnolda Schwarzeneggera, to jest genialny przykład. Arnold Schwarzenegger i film Terminator 3 Bunt Maszyn.
Arnold, no wtedy już gwiazda, teraz też przecież gwiazda, był na kontrakcie gwiazdorskim. Co to oznaczało? Że on podpisał tak zwany kontrakt, klauzulę pay or play, czyli nieważne, oni mu wysyłali scenariusz, na przykład albo zapytanie: Arnold, czy wystąpisz w filmie? On mówi: tak, wystąpię. Ile mi dajecie? Dostaniesz $25 milionów, bo tyle dostał za trzeciego Terminatora. Okej, podpisuje kontrakt i w tym momencie, nawet jeżeli ten film by finalnie nie doszedł do skutku, jego realizacja, Arnold tą kasę otrzymuje. Tak było z Johnny Deppem przy okazji kolejnego filmu bodajże o Piratach z Karaibów, gdzie czy to było o Harry Potterze, w sensie o bestiach. Jeden z dwóch. Miał kontrakt i dostał $10 milionów, ale ponieważ wtedy wyszła ta akcja, że Amber Heard go oskarżyła, przegrała finalnie, ale go oskarżyła, a Johnny Depp miał kontrakt pay or play, ani minuty w filmie nie wystąpił. To musiało być właśnie to o tych zwierzętach. A dostał 10 baniek. I właśnie tak to rzeczywiście było. I to mamy taki ogromny budżet. No i wiesz, ale to super. No to wiadomo, że to nie wszyscy się do tego łapią, no ale mamy taki, wiesz, no masz Panteon, gdzie tam powiedzmy Arnold, przepraszam, Sandra Bullock, Kate Blanchett, Johnny Depp, może teraz Johnny Depp już nie, ale no wiesz o co chodzi. No rewelacja, ty sobie, ciach, dziękuję bardzo. Co film nie powstanie? Życie, a mnie to po prostu, mnie to nie rusza. Można? Pewnie, że można. Jak najbardziej można, wszystko się daje, da radę zrobić, panie i panowie. A teraz, tak, teraz chcę pomówić o czymś, co mnie bardzo rusza, bo dobrze wiecie, a jeżeli nie, to się dowiecie, że jestem wielkim fanem Predatora. Po prostu uwielbiam Jałcie. I tutaj Dan Trachtenberg podzielił się kolejnymi informacjami. Ależ popatrzcie na ten tytuł i ja wam go przeczytam 2 razy i dajcie mi znać, co o nim myślicie. Predator bohaterem nowego kinowego Predatora. Jeszcze raz. Predator bohaterem nowego kinowego Predatora. Gdyby w momencie powstawania Filmwebu Filmweb założył sobie konto na YouTubie i tworzyłby filmy i takie dawałby tytuły, to w tym momencie mieliby mniej subskrybentów niż ja. Bo to są po prostu jakieś jaja, to jakiś gówniany temat, ale nie będzie. Artykuł oczywiście Empire Online. Może to jest przetłumaczone z angielskiego, no ale oczywiście wiadomo, przy użyciu Google Translatora nie wszystkie się da niuanse, idiomy przekombinować. Nowy numer magazynu Empire poświęcony jest gorącym premierom filmowym 2025 roku. Dzięki temu poznaliśmy nowe szczegóły widowiska Predator Badlands. Predator Badlands to jeden z 2 filmów z uniwersum Predatora, jakie dla Disneya przygotowało 20th Century Studios. Da się? I da się napisać 20th Century Studios, a nie 21st Century Fox? Oba wyreżyserował Dan Trachtenberg, który ma już na swoim koncie zrealizowany na platformę Hulu w Polsce Disney+, film Predator Prey. To właśnie jest kadr z tegoż filmu. W rozmowie z magazynem Empire Trachtenberg ujawnił, że w widowisku Predator Badlands to właśnie Predator będzie głównym bohaterem. Nie. Nie Predator będzie głównym bohaterem, bo akurat wiem, ponieważ śledzę Dana Trachtenberga na Xie, czy tam na Twitterze, ale Predator będzie pozytywnym bohaterem. Predator będzie, tak, będzie protagonistą, nie antagonistą. On nie będzie zły, będzie dobry, drogi Filmwebie. Więc rzeczywiście Predator będzie dobrym bohaterem, powinno być napisane. Pozostając wciąż tą samą maszyną do zabijania, zarazem będzie miał w sobie to coś, co pozwoli widzom nawiązać emocjonalną więź z nim. W tym widowisku będziemy kibicować właśnie Predatorowi. Jak Trachtenberg to osiągnie? Tego reżyser nie ujawnił, zapowiedział jednak, że film będzie testować granice wytrzymałości tego uniwersum. Premiera to listopad 2025, czyli za rok Scrooge po prostu będzie szalał, będzie po prostu jechał. A jak to zrobić? No, jeżeli nie wiecie, no to AVP chociażby, tam był Predator, był pozytywny, czyli był protagonistą, bo antagonistą oczywiście był Xenomorf, czyli obcy. Ale drogi filmowie, musicie popracować naprawdę nad waszym tłumaczeniem, bo nie wszystko tutaj ma ręce i nogi. Naprawdę nie wszystko ma ręce i nogi. No, czy będzie oglądane? No oczywiście, że będzie oglądane. Chociażby z racji tego już, no nie, że abstrahując do tego, że kocham Predatora, że poczyniłem film i tak dalej, ale panie i panowie, Predator był omawiany w cyklu potworne filmy, no więc rzeczywiście musi być jak najbardziej ogarnięty. O, witam, że doszło do nas dużo ludzi. Kinga Grysik, witam cię bardzo serdecznie. Pewnie, że tak. Jest i Łukasz, jest i Sasik. Fajnie, że jest.
Byle nie wyszedł Predator Ballads. No, mam nadzieję rzeczywiście, że nie, bo akurat Trachtenberg pokazał nam, że daje radę, rzeczywiście może sobie spokojnie śmignąć. Tutaj widzę, że jeszcze tylko zaraz powiem, widzę, że tutaj wysyłacie zaproszenie na Filmwebie. Dziękuję bardzo. Ja postaram się je wszystkie dzisiaj ogarnąć. Jeżeli nie możesz znaleźć, szukaj Marcinowe recenzje. Także w porządku, ale tutaj widzę w tym momencie jest czerwona kropa, więc dajecie radę, więc jak najbardziej, panie i panowie, dziękuję za wszystkie zaproszenia. A teraz pola na shorty, panie i panowie, ale shorty, pewnie, że tak. To nie jest, oczywiście, że to nie jest krótka forma wideo, tylko i tym razem będą to krótka forma, ale pisana. Są to ciekawostki ze świata filmu, które w ciągu minionego tygodnia opublikowałem na Facebooku, na tak zwanym fanpage'u Marcinowych recenzji. Możecie śmigać, możecie polubić. Wszystkie te linki są oczywiście podane w opisie, panie i panowie, a my lecimy, czas start. Największe kontynuacje filmów animowanych, których premiery odbędą się w 2026 roku, to Shrek 5, Epoka Lodowcowa 6 wskoczyła w miejsce Gwiezdnych Wojen, Toy Story 5, a także Super Mario Bros. Film część druga, panie i panowie. David Zaslav, czyli szef Warner Brothers, stwierdził, że Warner Brothers skupi się na 4 franczyzach, jeżeli chodzi o tworzenie gier wideo. Te 4 franczyzy to Batman DC, Mortal Kombat, Harry Potter, szeroko pojęte oczywiście, oraz Gra o Tron. Jak mu to wyjdzie? Różnie, bo to Zaslav oczywiście jest, panie i panowie. Trwają prace nad filmem Hello Neighbor, czyli Witaj Sąsiedzie. Scenariusz napisał Tyler McIntyre, odpowiedzialny m.in. za Five Nights at Freddy's, więc rzeczywiście może być ciekawie. No, domyślam się, że akurat ja nie jestem celem tegoż filmu, ale to na pewno jest do młodszych widzów, panie i panowie. Film aktorski Legend of Zelda ukaże się przed rokiem 2030, podaje IGN. Przed 2030, a mamy 24. No końcówka, powiedzmy, mają 5 lat, tak? Parafrazując siarę. Mają rozstrzał skór i tak dalej, panie i panowie. Jason Statham został obsadzony w MCU. Zagra kluczową rolę w filmie Młodzi Avengers, tak jest podane. Mam nadzieję, że nie będzie to po raz wtóry kolejna zmiana Katie Lang, tak, że rzeczywiście zagra kogoś innego. No pożyję, panie i panowie, uwidiem. Drugi sezon serialu Peacemaker będzie miał premierę w sierpniu 25, oczywiście na platformie Max. Więc można sobie będzie szybciutko to obejrzeć. Trwają prace nad filmem osadzonym w świecie Muchy Davida Cronenberga. Za reżyserię odpowiada Nikiatu Jusu, czy tam Jusu, jak kto woli. Film Bob Budowniczy, tak, za produkcję odpowiedzialna jest Jennifer Lopez i Antony Ramos. Jest w trakcie realizacji w Amazon MGM Studios. Jest to historia Boba. W tym filmie nie jest to Bob, nie jest to Brytyjczyk, tylko to jest Roberto. Jest on Puertorykańczykiem. I Roberto jedzie do Portoryko i bierze udział w dużym projekcie budowlanym. Niech żyje poprawność polityczna. Panie i panowie, no to oczywiście są dokrętki. Giancarlo Esposito ujawnił, że w tym tygodniu będzie brał udział w dogrywkach do filmu Kapitan Ameryka Nowy Odważny Świat. Jestem tak podekscytowany, że założę ten kostium z powrotem, kochani, będzie cudownie. No niekoniecznie, coraz słabiej to wygląda. Według doniesień od Sony pracują oni nad nowym filmem, czyli Agent Venom, panie i panowie. No zobaczymy, jak to będzie rzeczywiście wszystko wyglądało, bo tak, umarł Venom, niech żyje Venom, niech tak oczywiście będzie. BioWare potwierdza, że studio jest teraz w pełni skupione na Mass Effect 5. Oczywiście mowa o grze wideo. Tutaj widzicie pierwsze grafiki koncepcyjne. No, wyglądają dosyć ciekawe. Budżet filmu Mission Impossible 8 wynosi prawie $400 milionów. Paramount Pictures jest zainteresowany reklamowaniem filmu jako ostatniej części, aby zwiększyć zainteresowanie publiczności, ale Tom Cruise jest przeciwny publicznemu pożegnaniu się z postacią. Więcej powiem, ostatnio w wywiadzie powiedział, że on będzie chciał grać jak najbardziej w Mission Impossible, aż mniej więcej do 80. I niestety Ridley Scott potwierdza, że pracuje nad nowym filmem Alien. Tak, no niestety mieliśmy nadzieję, że jest koniec, ale widać, że to, co się stało przy okazji Romulusa, rozpaliło na nowo Ridleya Scotta, który stwierdził, tak, będę jak najbardziej, panie i panowie. Takashi Yamazaki jest ponoć reżyserem nowej japońskiej Godzilli. No, wygląda to dobrze, czekam jak najbardziej,
a tutaj, panie i panowie, jest jeszcze recenzja The Office i trwają prace nad filmem Jack Ryan, w którym w roli głównej powróci John Krasiński. Film może zostać wyświetlany w kinach. Może, ale wiadomo, nie musi, bo akurat media społecznościowe, a raczej platformy VOD działają dosyć prężnie, panie i panowie. To tyle, jeśli chodzi o shorty na dzisiaj. Akurat tylko tyle. Tylko tyle tego było, no ale mi się wydaje, że akurat shortowo wystarczy i będzie bardzo dobrze. Przypomnę, to oczywiście wszystkie te media społecznościowe, informacje o tych mediach społecznościowych są w opisie. Są w opisie, czy nie ma w opisie? Ja już nawet sprawdzę. Dzisiejszego odcinka. No, Skruch mówi, ale nie. Mówi, że mówi, ale nie mówi, co mówi. Powiedziałem, że jest, ale powiedziałem, że nie ma też. Proszę bardzo. Tutaj ciach, pach, prach. Już kopiuję. Już tutaj wrzucam i będzie w tym momencie jeszcze 2, 3, 1 sekunda, panie i panowie, i jak najbardziej w opisie tego odcinka już są wszystkie media społecznościowe, można tam klikać, dać łapkę, polubić i tak dalej, i tak dalej. Jakie filmy w nadchodzącym tygodniu? Pyta Jurek. Pytał o to Wiktor, mam nadzieję rzeczywiście, że się zbiorę w końcu i uda mi się nakręcić wszystkie 3 hostele, panie i panowie. Jest dużo, czekajcie, wezmę mój słynny kapownik, żebym nie pokazywał wam, co ja tutaj nagryzmoliłem, ale tak, no, z nowości, że tak powiem, które wychodziły ostatnimi czasy, jest do omówienia chociażby Venom 3. To akurat może być już troszeczkę za późno, no ale rzeczywiście było obejrzane, więc przydałoby się to ogarnąć. Był Apprentice, czyli film o Donaldzie tym, co tam wygrał i został, bo nie będę mówił nazwiska, bo wiadomo jaka jest sytuacja geopolityczna. Co tutaj dalej mamy? No, hostele są oczywiście obejrzane, no to jest oczywistość. Jest mnóstwo starych materiałów, właśnie takich typu animacje Resident Evil, typu no to jest Resident Evil akurat Vendetta, bo sobie oglądamy z Mają, sobie odświeżamy i jest powiedzmy jakieś produkcje warte obejrzenia. Jest dokument o Sylwestrze Stallone pod tytułem Sly, jest dokument po części o Quincy Jonesie, niedawno zmarłym, o tym jak powstawała ta piosenka We Are The World, bo to też jest wszystko na Netflixie i było obejrzane. Są 3 części animacji Justice League Crisis on Infinite Wars, część 1, 2 i 3 oczywiście, to też jest obejrzane. Jest dokument Millennium After the Millennium o moim ulubionym serialu, czyli Millennium. Także Adalet, już ci powiem, przypomnę, cały czas Adalet trwa głosowanie. Ja w tym momencie tutaj wam wrzucę jeszcze raz kultowe horrory. Proszę bardzo, wrzucam. To jest link, bo można głosować aż do środy. Ja już wam pokażę w tym momencie, kto, co, gdzie, jak i kiedy, jak to wygląda, bo weszły 4 wasze propozycje, czyli Dzieci Kukurydzy, Cmentarz dla Zwierząt, Ring oraz The Crimson Ghost, panie i panowie. W tym momencie Dzieci Kukurydzy i Ring po 35%, Cmentarz 24%, Crimson Ghost 6%. Więc macie czas do środy. We środę napiszę oczywiście w poście, dziękuję bardzo, koniec, i za tydzień ogłoszę kto, gdzie, jak, ale trzeba jak najbardziej, panie i panowie, trzeba śmigać, trzeba udostępniać, więc wchodźcie, wysyłajcie swoim znajomym, stary, wejdź, zagłosuj i dziękuję bardzo. Mam w tym momencie 155 głosów, aż sprawdzę nawet, czy coś się jeszcze w tym momencie wydarzyło, ale chyba to będzie na tyle, póki co. 155 głosów, tak, nic się nie zmieniło, więc jeżeli zdarzy się tak, a tak się już zdarzało w przyszłości, że dwie serie będą miały tyle samo punktów procentowych, no to będą umówione 2 serie, jedna po drugim, w kolejności alfabetycznej, czyli łatwo może być to domyśleć, że w tym momencie najpierw byłyby Dzieci Kukurydzy, a później byłby Ring. Bo pamiętajcie, skończony jest już Dario Argento, dosłownie, i jeżeli omawianie jego filmów, później 3 odcinki, właściwie 4 odcinki serii Hostel, są 3 części, ale jako 4 w tym przypadku będzie jeszcze odcinek o tym, jak powstawała seria, skąd pomysły na to, ażeby nakręcić to w Słowacji i co na to premier Słowacji. O tym oczywiście, że będzie, pewnie, że tak. Także możecie spokojnie wrzucać. Tutaj też na Instagramie wrzuciłem, na Facebooku i Twitchu też. Także głosujecie do środy, panie i panowie. Za dzisiaj dziękuję wam bardzo. Było mi niezmiernie miło się z wami spotkać. Za tydzień sobie oczywiście, że tak, pogadamy o tym, co tam w Hormudzie. Ja idę się zrelaksować, bo dzisiaj był bardzo napięty dzień. No wiadomo, koszykówka, lodowisko, podróż, zakupy.
komiksowe. Idę czytać. Było mi niezmiernie miło, a my widzimy się oczywiście, że tak, za tydzień, panie i panowie. Cześć. Pyk. I tak.